Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, to program Czaban robi raban na żywo. Na Podlasiu, na pograniczu wciąż gorąco, ale jeżeli chodzi o przejścia cudzoziemców, jest ich zdecydowanie mniej niż kilka tygodni temu. Za to na pograniczu pojawiają się ludzie, którzy nie idą z pomocą humanitarną, nie idą z dobrymi intencjami, za to idą z agresją i przemocą. Z taką już zetknęli się wolontariusze i aktywiści działający humanitarnie na pograniczu. O tym, że w kierunku mojej przyjaciółki, która szła z cudzoziemcami na spotkanie ze Strażą Graniczną, leciały agresywne słowa. Pisałem już na m.in. kanale Czaban robi raban w moich mediach społecznościowych. Dzisiaj z kolei dobiegła mnie i was też, bo o tym też poinformowałem w mediach społecznościowych, kolejna dość niepokojąca informacja. Otóż moi przyjaciele, aktywiści spotkali na swojej drodze mężczyznę miejscowego na pograniczu w lesie w Puszczy Białowieskiej. Mężczyzna był uzbrojony w długą maczetę, był agresywny, wulgarny w stosunku do moich przyjaciół. O sprawie powiadomiono najpierw Straż Graniczną, a później też zgłoszenie otrzymała o takim zachowaniu mężczyzny policja w Hajnówce. A jeszcze w weekend głośna sprawa, o której też informują media ogólnopolskie. Sprawa zdjęć, wpisów niejakiego Pawła Wyżykowskiego związanego z Konfederacją. Przynajmniej tak było do tej pory, ale po tym, co zrobił na X-ie, czyli dawnym Twitterze, odżegnuje się od niego m.in. Bosak i Konfederacja, a chodzi o wpisy ze zdjęciami, które zamieścił ten człowiek. Paweł Wyżykowski zamieścił zdjęcia przedstawiające cudzoziemców w upokarzających pozach. Te zdjęcia świadczą o tym, że ktoś nad tymi cudzoziemcami się znęcał. To ja bezpośrednio o tej sprawie powiadomiłem policję. To nie wzięło się znikąd. Ktoś tę spiralę nienawiści i agresji nakręcił i o tym dzisiaj będę rozmawiał z moją gościnią, Anna Mierzyńska z OKO.press, dziennikarka, badaczka tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, ale i przy okazji też, a może i głównie, badająca rosyjskie wpływy w polskiej przestrzeni publicznej, internetowej. Witam, Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do dzisiejszego programu, a stało się to po twoim artykule w OKO.press, gdzie ujawniasz, jak ta rosyjska propaganda jest w wielu miejscach zbieżna z tym, co mówi i pisze polska skrajna prawica. I teraz tobie, Aniu, oddaję głos. W których miejscach właśnie i w jakich tematach ta rosyjska propaganda jest podobna, w zasadzie często taka sama, jak to, co widzimy i słyszymy w ustach polityków, między innymi z prawej strony tej sceny politycznej, ale także też komentatorzy i politycy i dziennikarze, też prawicowi, pisowscy często też mają podobne rzeczy do powiedzenia i do opisania, jak to czynią rosyjskie trolle. Tak, ta historia z tym badaniem, które teraz zrealizowałam, zaczęła się w połowie czerwca, dlatego że wtedy to był ten weekend słynny, niechlubny, kiedy na Platformie X, czyli dawnym Twitterze, polska prawica razem z posłami z PiS-u, Suwerennej Polski i Konfederacji bardzo intensywnie rozpowszechniała wpisy dotyczące migrantów właśnie. Migrantów nie ukraińskich, ale tych, którzy docierają do nas między innymi z Białorusi, czyli atakowano wprost osoby, które mają inny kolor skóry czy są innego wyznania i do tego, żeby je zaatakować, posługiwano się zdjęciami osób o innym kolorze skóry z ulic Polski po prostu. I ja to opisałam w OKO.press. I potem pomyślałam sobie, że warto byłoby sprawdzić, czy konta, które szerzą, z całą pewnością szerzą propagandowe narracje Kremla, czyli są kontami prorosyjskimi, wprost, że tak powiem, bezpośrednio prorosyjskimi, być może niektóre z nich nawet rosyjskimi, czyli prowadzonymi z Rosji,
czy te konta też szerzą tego rodzaju narracje na temat migracji. I postanowiłam to sprawdzić, badając niewielką grupę kont, ale dobrze dobraną. Chodziło o to, żeby to były konta, które nie budzą wątpliwości, więc zbadałam 26 kont, z których część to były konta wspierające, rozpowszechniające wpisy słynnego byłego sędziego Tomasza Szmyta, który uciekł na Białoruś. W tej chwili współpracuje z białoruskimi i rosyjskimi mediami. Oraz konta, które rozpowszechniały linki do podrobionych stron polskich mediów w takiej kampanii Doppelhanger, która była wykryta przez europejskie think tanki i stwierdzono, że stoi za nią Rosja. I analizowałam te konta. W sumie ponad 4200 tweetów i okazało się, że wśród tych ich wpisów, czy ich autorstwa, czy tych, które rozpowszechniały, czyli retweetów, najwięcej, ponad 20% było wpisów dotyczących migracji właśnie. I to były wpisy, które były praktycznie takim samym przekazem, jaki w połowie czerwca rozpowszechniała polska prawica. Te przekazy się niemal nie różniły, dlatego że to też było przedstawianie migrantów w sposób negatywny. Często to były w ogóle te same filmiki, które udostępniali posłowie prawicy, te same zdjęcia. Było słynne zdjęcie właśnie przystanku z Czerlonki, były wpisy posła Dariusza Mateckiego udostępniane. Ten filmik, który teraz widzimy, też był udostępniany, więc konta prorosyjskie w bardzo wyraźny sposób wspierały tą narrację antymigracyjną i były zainteresowane tym, żeby tego rodzaju treści pojawiały się w polskiej przestrzeni publicznej, żeby je wspierać i wzmacniać. I przede wszystkim migrantów tam kryminalizowano, czyli pokazywano ich jako przestępców. To jest w ogóle bardzo charakterystyczny przy tym temacie zabieg, stosowany od dawna. Ja go obserwuję w sieci od 2014 roku, wcale nie od wybuchu wojny, czy nie od wybuchu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. W 2014 roku to był taki moment, kiedy migracja stała się problemem w Europie i rzeczywiście to wybuchło też w sieci. I właśnie metoda na kryminalizowanie osób pochodzących z innych państw, czasem są to migranci z Bliskiego Wschodu, czasem są to Ukraińcy, to też się pojawiło już w 2014 roku, pokazuje się ich jako przestępców i osoby zagrażające życiu i zdrowiu. I to jest czysta manipulacja, ponieważ pokazuje się na przykład nagrania rzeczywistych jakichś przestępstw, czy wykroczeń, czy naruszeń porządku publicznego dokonywanych przez osoby najczęściej czarnoskóre, bo to jest najbardziej widoczne na filmach czy zdjęciach, a zupełnie pomija się nagrania czy zdjęcia, na których przestępstwa popełniają osoby o białym kolorze skóry. Czyli w czysto rasistowski sposób dobiera się te materiały graficzne tak, żeby pokazywać, że tylko osoby o takim kolorze skóry są przestępcami zagrażającymi nam tutaj. I tylko one dokonują przestępstw i tylko one sprawiają, że na przykład to jest częsty przekaz, kobiety są zagrożone gwałtami, dzieci są zagrożone napadami, porwaniami. Wszystko za złe to inni, a na pewno nie my, czyli biali i katolicy. I ten przekaz jest bardzo intensywnie wspierany z jednej strony przez prawicę, z drugiej strony przez konta prorosyjskie i konta rosyjskie. I widać, że tego rodzaju treści tak mocno polaryzują społeczeństwo. I tutaj tak też dlatego teraz zobaczmy właśnie te zdjęcia, o których mówiłem, zamieszczone przez Pawła Wyżykowskiego, gdzie widać ludzi, nad którymi ktoś wcześniej się znęcał, sprawę bada policja, ale też w tych zdjęciach, które tutaj przygotowałem do dzisiejszego programu, są plansze z programów Kanału Zero, między innymi z programu Roberta Mazurka zatytułowanego "Wszyscy jesteśmy rasistami". W tym programie Robert Mazurek chciał udowodnić, że w zasadzie to nie jesteśmy rasistami, on nie jest rasistą i mu podobni, ale mówiąc o, tak jak wcześniej wspomniałaś, tych, którzy gdzieś popełniają przestępstwa, nie chcą iść do pracy, to przecież są to ludzie o innym kolorze skóry i też mówił o tych migrantach, uchodźcach, którzy pojawiają się na
pograniczu polsko-białoruskim, mówił, że ci ludzie nie chcą u nas pracować, co jest kłamstwem, bo wielu z tych migrantów pracuje, też jak pokazywałem w programie, chociażby w reportażu Ostatni dzień przed zoną w Fanaberii, w Białowieży w restauracji pracują 3 osoby po przejściach na pograniczu polsko-białoruskim. I też widziałam, Aniu, nie wiem, czy to był artykuł, czy to jakiś wpis w mediach społecznościowych twój, gdzie zwracałaś uwagę też na rolę właśnie kanału Zero, jaką ten kanał odegrał przed wyborami do Europarlamentu, bo ta nagonka, ta rosyjska propaganda i rasistowska też w wykonaniu nie tylko troli rosyjskich, ale również i polskich polityków, czy też polskich dziennikarzy, była zdecydowanie bardziej intensywna przed wyborami do Europarlamentu. Tak, ja zaraz powiem o tym, co się działo tuż przed wyborami, też to badałam, tak, to był artykuł w Okopres, można go znaleźć, a tylko zaznaczę jedną rzecz, która wydaje mi się istotna. Zawsze jak dokonujemy, czy ktokolwiek inny dokonuje uogólnień na poziomie, nie wiem, wyznawców jakiejś religii, koloru skóry, przynależności etnicznej, obywatelstwa, czyli mówi coś o wielkiej grupie ludzi, to jest ogromne uogólnienie, które jest obarczone błędem zawsze. To znaczy nie ma jednej grupy, która byłaby albo dobra, albo zła, albo popełniająca przestępstwa, albo nigdy ich nie popełniająca. Dlatego każde uogólnienie można uznać za rodzaj manipulacji, czasem nieświadomej, czyli wtedy definicyjnie nie powiedzielibyśmy, że jest to manipulacja, ale jest to nieprawda. Ale od Krzysztofa Stanowskiego i Roberta Mazurka powinniśmy wymagać więcej. I oni jednak uogólniając w sprawie kryzysu humanitarnego na pograniczu przyczynili się niestety do podkręcenia tych emocji i ja uważam też między innymi dorzucili swój kamyk do tego, o czym powiedziałem na początku programu, do agresywnych zachowań wobec i zarówno cudzoziemców na pograniczu, jak i wobec aktywistów. Tak, też tak myślę. To było też istotne, ja o tym pisałam w kontekście wyborów do Europarlamentu, ponieważ oni swoje materiały, takie najbardziej nakręcające negatywne emocje, emitowali w ciszy wyborczej, albo tuż przed ciszą, czyli w piątek przed wyborami, albo już w ciszy wyborczej, czyli w sobotę. I to był czas, kiedy inne media raczej starały się nie publikować materiałów dotyczących tego, co się działo na granicy, biorąc pod uwagę, że to może być uwarunkowane politycznie, a mamy ciszę wyborczą. Ale Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski opublikowali te materiały w swoim podsumowaniu tygodnia, wrócili jeszcze do tego. Za każdym razem były to bardzo emocjonalne materiały pod tytułem, to też widzimy na jednym ze zdjęć czy ze screenów, Macie krew na rękach. To były materiały oskarżające głównie obecne władze, w mniejszym stopniu atakujące też PiS. No i można było dość prosto wysnuć wniosek, choć takie stwierdzenie w programie nie padło ani razu, w żadnym z tych programów, ale można było łatwo wysnuć wniosek, że skoro Platforma jest zła i PiS jest zły, no to nam zostaje Konfederacja, czyli skrajna prawica i że to jedyna opcja sensowna w tej sytuacji. Więc to podkręcanie emocji było bardzo gwałtowne też wtedy, a potem tydzień po wyborach włączyła się w to prawica i takimi kiedy rozmawiałam z ekspertami o tym, co się działo wtedy na Twitterze, kiedy eksperci od mowy nienawiści czytali te wpisy, to mówili wprost, że chociaż one często nie były jednoznacznie rasistowskie, takie, że jakby sąd przeczytał, to by powiedział tak, rasizm, skazujemy, ale one prowokowały do takich rasistowskich komentarzy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to to, że taka prowokacja na poziomie werbalnym w mediach społecznościowych bardzo szybko, i eksperci to podkreślali, bardzo szybko przenosi się potem do rzeczywistości realnej, czyli z sieci do realu i może dojść do rzeczywistych, agresywnych zachowań wobec albo osób o innym kolorze skóry czy innej religii, albo właśnie aktywistów, o czym wspominałeś, ponieważ aktywiści pomagający osobom na granicy polsko-białoruskiej dziś są w wielu przekazach wskazywani jako osoby, które są największym problemem. Już nawet, szczerze mówiąc, dzisiaj czytałam treści na różnych facebookowych stronach i grupach
samorzutnych obrońców granic. Te obrońcy granicy to w cudzysłowie jest, ale tak się określają. I tam jest wyraźne wskazywanie co jakiś czas na to, że problemem głównym są aktywiści, bo z migrantami sobie poradzą służby, ale z aktywistami nie mogą nic zrobić więc to jest główny problem. I myślę, że to jest bardzo poważna sprawa, bo to bardzo zagraża bezpieczeństwu wszystkich, którzy pomagają ludziom w lesie. To prawda. A jak ocenisz to, że właśnie do takiej nagonki, między innymi bezpośrednio i na mnie kierowanej, dołączyli konkretni dziennikarze związani chociażby z Onetem, z Super Expressem czy z Rzeczpospolitą? Mam tu na myśli Łukasza Warzechę. Cezary Gmys oczywiście też rzucił hasło do ataku. Telewizja Republika zrobiła cały program poświęcony właśnie mi, gdzie głównym ekspertem był Robert Bąkiewicz. Oni zdają sobie sprawę, że takimi właśnie programami wysyłają do tej Puszczy Białowieskiej ludzi z maczetami, z kajdankami, takich jak ten Paweł Wyżykowski, czy ten człowiek, którego dzisiaj spotkali moi przyjaciele, ten, który miał przy sobie maczetę. Znaczy, dziennikarze, których wymieniasz, to dziennikarze prawicowi związani z poprzednim rządem głównie. Może Łukasz Warzecha był mniej związany z rządem, ale niewątpliwie jest dziennikarzem prawicowym. Więc nie dziwi mnie o tyle ich zachowanie, ich komentarze, że to jest dość typowe dla nich zachowanie, to znaczy atakowanie tych, którzy mają inne poglądy, inaczej się zachowują. To jest atak personalny, zawsze jest dowodem na to, że nie ma żadnych innych argumentów merytorycznych, żeby wobec takiej osoby, które można wobec takiej osoby podnieść. Też zwróciłam uwagę na jednej ze stron facebookowych, też pojawił się atak personalny wobec dziennikarza Gazety Wyborczej w Białymstoku, Macieja Hołodowskiego. Tam powołano się zresztą na jakiś stary artykuł z portalu polityka.pl, czyli znowu bardzo prawicowego, który był na ten temat, ponieważ ten dziennikarz również opisał tę sytuację, opisał tych samorzutnych obrońców, którzy się gromadzą i przez to również okazało się, że zaczął przeszkadzać. Tak, i tutaj też powiedzmy w ogóle, pozdrawiam Maćka bardzo serdecznie i Maciek jest bardzo doświadczonym dziennikarzem z takiego małego oddziału już Gazety Wyborczej w Białymstoku, ale jest Maciek odważny i to on właśnie, tak jak mówisz, opisał działania Narodowej Hajnówki w Puszczy Białowieskiej. Kontaktował się bezpośrednio z administratorem tej strony, która zrzesza narodowców, nacjonalistów miejscowych, którym przywodzi Dawid Poleszuk. Bezpośrednio do niego dzwonił i też w artykule Gazety Wyborczej Maciek opisał historię pani Sołtys z Czerlonki, tej kobiety, która uruchomiła ściek, hejt, mowę nienawiści skierowaną wobec cudzoziemców, ale też i wobec aktywistów, bo pani Sołtys z Czerlonki zrobiła zdjęcie właśnie cudzoziemcom czekającym na Straż Graniczną. Razem z tymi cudzoziemcami był Mateusz Rybak, młody chłopak z Hajnówki, który właśnie działa też humanitarnie na pograniczu i to zdjęcie uruchomiło całą tę mowę nienawiści. Maciek w Gazecie Wyborczej opisał, no niestety, przypadek wzięty z życia rodzinnego pani Sołtys, która opisywała to, że ludzie boją się wychodzić przy granicy na ulicę, że mówiła też, że ci cudzoziemcy wchodzą do domów, że ludzie się ich boją. Ale nie powiedziała, że jej własny rodzony brat jest poszukiwany listem gończym za bardzo poważne przestępstwa. I to Maciek opisał w Gazecie Wyborczej. No są tacy dziennikarze, ale są też tacy, którzy wybierają drogę kierowania tych emocji, i to negatywnych, pod adresem ratowników humanitarnych. A czy to jest też tak, Aniu, bo widzisz te powiązania rosyjskiej propagandy z tą polską skrajną, radykalną prawicą? Myślisz, że to tak wygląda, że Rosjanie dyktują im ten przekaz? Czy oni po prostu skwapliwie podchwytują tę mowę nienawiści i tym grzeją, żeby osiągnąć jakiś swój cel? Mówię tutaj o tych Polakach, którzy też biorą udział w tej
rasistowskiej nagonce? Czy to, co wiemy o rosyjskiej propagandzie, to to, że ona wykorzystuje takie tematy, które bardzo silnie polaryzują i które mogą przynieść efekt ich działania. Czyli nie zaczynają od zera, nie wymyślają sami tych tematów, tylko korzystają z tego, co w społeczeństwie się tli i rozdmuchują to, co się tli. Jak się rozpali, no to wtedy widzą, że to rzeczywiście działa i wykorzystują to tym intensywniej, bo oni rozdmuchują to w różnych miejscach, czyli korzystają z różnych tematów, które się pojawiają, ale jak już się to pojawi to i zaczyna się mocno palić, to wtedy jeszcze bardziej dorzucają do ognia. I czasem jest tak, że te tematy no, są spójne z narracją którejś grupy politycznej, ale to niekoniecznie musi być świadome, tak? Działanie na rzecz Rosji w tym znaczeniu. Natomiast tego nie wiemy odnośnie Polski, bo tego nikt do tej pory nie zbadał, nie było śledztw w tym zakresie, ale wiemy z innych państw. Z Francji choćby, z Niemiec, że skrajna prawica jest bezpośrednio wspierana z Rosji, jest finansowana przez Rosję, nie w całości, ale jest wspierana finansowo przez Rosję. Te politycy skrajnej prawicy europejskiej kontaktują się z Rosjanami, z rosyjskimi politykami, z rosyjskimi oligarchami, jeżdżą do Rosji, więc wiadomo, że ta skrajna prawica dostaje wsparcie bezpośrednio z Kremla. Zdziwiłabym się, gdyby się okazało, że Polska jest tutaj wyjątkiem, bo niby czemu miałaby być wyjątkiem. Więc przypuszczam, że polska skrajna prawica także może liczyć na wsparcie rosyjskie, może zapośredniczone przez jakąś inną organizację na Zachodzie, ale rosyjskie. Natomiast oczywiście nie mamy tego udowodnionego. Znaczy tutaj, gdy zaczęłaś o tym właśnie opowiadać, to przyszła mi na myśl Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji, która dostała się do Europarlamentu w tych ostatnich wyborach, która bardzo agresywnie wypowiadała się w stosunku do cudzoziemców, do aktywistów, była bardzo zdecydowana w tych wypowiedziach. No i przypomnijmy, że pani Ewa Zajączkowska-Hernik była zatrudniona w takim portalu Świat Rolnika. Ten portal należał do Szczepana Wójcika, człowieka, który wybudował takie królestwo, jeżeli chodzi o fermę norek przeznaczonych na futra, i bardzo lobbował za tym, żeby można było w Polsce hodować zwierzęta na futra. Wpływał też, był bardzo blisko też związany z mediami Tadeusza Rydzyka. Pseudonim ojciec, jak to mówi o nim Jan Piński. I w ostatnim czasie media obiegła informacja, że brat Szczepana Wójcika został aresztowany w Rosji. Tak, chociaż niewiele o tym wiemy więcej, ale tak, jest ta informacja, że został aresztowany w Rosji, zresztą zdaje się podczas próby wręczenia łapówki na granicy, ale czy to oznacza, że tylko załatwiał tam sprawy biznesowe, czyli prowadził tam jakieś biznesy w Rosji, co oczywiście dziś samo w sobie jest zastanawiające, zważywszy na sankcje, które dotyczą Rosji ze strony Unii Europejskiej, czyli także Polski. No ale to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, i czy te powiązania były szersze, głębsze, czy dotyczyły także czegoś innego, tego nie wiemy. Jeżeli chodzi o Szczepana Wójcika, wiemy natomiast, że ma intensywne kontakty w Holandii i w Niemczech. Tam są organizacje rolnicze radykalne, które prowadzą naprawdę najbardziej radykalne formy protestów, jeżeli chodzi o rolników. To są właśnie jego partnerzy. Szczepan Wójcik też pracował wcześniej w Holandii, stamtąd przywiózł prawdopodobnie swoje know-how, jeżeli chodzi o biznes. Więc te powiązania zachodnie znamy, też radykalne. Te grupy radykalne, zwłaszcza niemieckie, wspierają AfD, czyli prorosyjską, niemiecką nacjonalistyczną partię. No ale nie możemy na tej podstawie powiedzieć jeszcze dzisiaj, że Szczepan Wójcik ma jakiekolwiek powiązania z Rosją. Na pewno tak. Tu wciąż wiemy za mało. Tak? Jest powołana w tej chwili ta rządowa komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. I ja mam nadzieję, że dzięki pracy tej komisji przynajmniej częściowo
dowiemy się czegoś nowego o tych powiązaniach między różnymi skrajnymi, radykalnymi środowiskami w Polsce, a rosyjskimi przedstawicielami władz czy oligarchami. Tak, ale to, jak mówi chociażby o aktywistach, właśnie ta skrajna, radykalna prawica, wpychając ludzi też takich jak ja w ręce białoruskich czy reżimowych rosyjskich służb, no bo mówi się o nas, że jesteśmy zdrajcami. Kaczyński mówił, że aktywiści są sojusznikami Łukaszenki czy Putina. Wobec mnie też tak mówił w Usnarzu Błaszczak, też o tym, że jestem pachołkiem Łukaszenki. Na samym początku tego kryzysu humanitarnego pisały też pisowskie media. No i niestety doszło do takiej sytuacji, że chyba Białorusini w to uwierzyli, bo próbowali poprzez kontakt z jakąś Polką wkręcić kogoś takiego jak ja w swoją propagandę. Ale gdy tylko zauważyłem poprzez Messengera facebookowego, kto do mnie pisze i o czym, o wszystkim powiadomiłem Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby uciąć to, ale to się stało w dniu, kiedy właśnie Jarosław Kaczyński na publicznym wystąpieniu mówił o tym, że aktywiści są sojusznikami Łukaszenki i Putina, i właśnie takim działaniem, właśnie takimi wypowiedziami wpychają aktywistów w ręce tych białoruskich służb, wysyłają ich na żer. Jeżeli to trafiłoby na kogoś mniej doświadczonego ode mnie, kto nie rozpoznałby, kto jest po tej drugiej stronie, no to Białorusini mogliby na tym propagandowo coś ugrać. A tutaj trzeba postawić temu tamę zdecydowaną. Niestety chcę powiedzieć, że właśnie politycy i też dziennikarze, którzy piszą i pomawiają w taki sposób ludzi takich jak ja, mówiąc, że jesteśmy zdrajcami, narażają nie tylko nas na wielkie niebezpieczeństwo. Tak, i to jest realne niebezpieczeństwo. To, co się dzieje, ja w tej chwili monitoruję grupy te, które samorzutnie chcą bronić granicy, i to, co jest charakterystyczne tam, to nie tylko atakowanie aktywistów i obarczanie ich winą za to, co się dzieje. Władze oczywiście też są atakowane, ale władze to ma kto bronić, natomiast aktywistów nie. To, na co zwracam uwagę, to to, że tam się często pojawia, zwłaszcza na tych takich nieotwartych grupach, tylko zamkniętych, pojawiają się dyskusje na temat broni. Więc kiedy powiedziałaś o tym, że w lesie aktywiści spotkali mężczyznę z maczetą, to pomyślałam sobie, dobrze, że nie z bronią. To jest na serio stwierdzenie, dlatego że tam po pierwsze wymieniają się informacjami, gdzie można kupić broń i jaką, i w jaki sposób obejść kwestię pozwoleń na broń. Po drugie, gdzie się przeszkolić. Po trzecie, do tych grup dołączają osoby, które mają jakieś przeszkolenie strzeleckie, czy mają jakieś przeszkolenie wcześniejsze wojskowe. W jednej z tych grup pojawił się na przykład mężczyzna, który sam się przyznał, że był pewnie w WOT-ie, ale w każdym razie był w wojsku, które było na granicy, i został z tego wojska wydalony, ponieważ za agresję wobec migrantów. I teraz przejdźmy do tej konkretnej grupy. Aniu, będziesz mówiła, kontynuowała ten wątek, ale ja tylko wytłumaczę widzom, że teraz właśnie zajrzymy do grupy Bronimy Polskiej Granicy. Jest to grupa, gdzie właśnie był ten wpis, gdzie ludzie też dyskutują zarówno o broni, mówią też o agresji wobec cudzoziemców, też i wobec aktywistów, gdzie też pojawiają się wpisy ludzi, którzy wyglądają na to, że nawet służą na pograniczu. Tutaj między innymi, zobaczcie, taki post: cześć grupa, zważmy na to, co piszemy, uważamy, co piszemy, dostałem info, że w szeregach mamy policję zainteresowaną grupą. W ogóle z jednej strony to jest trochę zabawne, że ci ludzie piszą takie rzeczy w grupie, do której każdy z nas może mieć teraz i ma dostęp. Tak, tu teraz pokazujesz wpisy, jakbyś mógł troszeczkę w górę albo zostawić przy tym, to jest wpis Dariusza Syrieja. Dariusz Syriej to jest admin tej grupy, administrator, założyciel i bokser związany z MMA,
niezależnie od nazwiska, wychował się w Polsce, jest Polakiem, ale to on założył tą grupę. Ta grupa już założona pod koniec czerwca w tej chwili liczy ponad 13 000 członków. I tutaj między innymi pojawiają się wpisy o rozmaitych osób, które dołączają do tej grupy, żeby bronić polskiej granicy. Nie bardzo wiedzą, jak mają bronić, ale deklarują, że są Polakami, patriotami i że będą I tutaj mamy właśnie tę informację. Jeszcze 2 dni temu jako żołnierz zawodowy, dlatego anonimowy post, zwolniony ze służby za wywołanie uszczerbku na zdrowiu dla inżyniera z granicy. Mogłem dostać kosę, ale obezwładniłem biednego imigranta i najprawdopodobniej złamałem rękę. Witamy w Polsce. Czyli osoba, która została wydalona z wojska, zwolniona ze służby za to, że była agresywna wobec migranta i złamała mu rękę, w tej chwili dołącza, bo chce być dalej obrońcą polskiej granicy, na dodatek dostaje informacje, komentarze, wielki szacun za to, co zrobiłeś. Tu kolejny wpis, jakbyś mógł sekundę o ten właśnie, tutaj jest tak rasistowski, że bardziej nie można, dzikusy do dżungli, żaden madafaka nie podskoczy do Polaka. Wiecie, z jednej strony można się z tego śmiać, ale z drugiej strony to są realni, prawdziwi ludzie, to nie są żadne trolle, żadne boty, żadni Rosjanie, to są Polacy, którzy w ten sposób widzą swoją rolę w tym, co się dzieje. Można też próbować jakoś zrozumieć, o co chodzi, to znaczy, to tak jak powiedziałeś, Piotrze, na początku, to się nie wzięło znikąd. To jest narracja nakręcana od bardzo dawna, która wskazuje na to, że trzeba bronić polskiej granicy przed migrantami, ale, i to warto zauważyć, że to się w ogóle nie pojawia na tych grupach, nie trzeba jej bronić przed Łukaszenką i Putinem. To jakby w ogóle znika, skąd się biorą ci migranci, dlaczego oni się pojawili na tej granicy, kto ich na tą granicę przywozi, co takiego się dzieje, że oni raz pojawiają się bardzo często, raz się prawie nie pojawiają. Przy czym jak się to sprawdzi, to okazuje się, że to ma powiązanie z wydarzeniami politycznymi, które się dzieją. Więc tak, tutaj mam kolejny stary weteran, prawda? I wszyscy bardzo chętnie w ogóle prezentują się z bronią w jakimś umundurowaniu prawdziwym lub podrabianym, w hełmach. No, wszyscy są bardzo dzielni i tutaj mamy, prawda, osoby, które ćwiczą boks, więc jakby wyraźnie widać, że przynajmniej deklaratywnie są to osoby, które zamierzają używać siły, przemocy i agresji, niezależnie, żeby bronić polskiej granicy, to znaczy de facto, żeby rozprawiać się samodzielnie z ludźmi, którzy ją przekraczają, ale też z aktywistami. I to jakby niezależnie od tego, co robią służby. Jakby to też pokazuje, że oni uważają, że służby nie działają najlepiej. No bo ale ja tutaj szukam też, scrollując tę stronę, szukam wpisu, którego teraz jakoś nie widzę, gdzie jeden z członków tej grupy nawoływał do tego, by tworzyć paramilitarne oddziały w całej Polsce i by już nie tylko przyjechać na granicę do cudzoziemców czy do aktywistów, ale też wzywał do usuwania polityków. Tak, tutaj może mniej, ja tego wpisu nie pamiętam, ale na tych zamkniętych grupach pojawiają się rzeczywiście takie wpisy eskalujące. To w ogóle to, co chciałam powiedzieć, to to, że nie tylko eskalujące wpisy się pojawiają, ale to, że do tych grup, chociażby do tej, którą przed chwilą pokazywałeś, dołączyli już działacze prorosyjscy. Więc oni nie założyli tej grupy. To jest z całą pewnością, ale już w niej są i już tam wrzucają swoje przekazy. To jest bardzo charakterystyczne działanie dla prorosyjskich aktywistów w Polsce. Dokładnie takie samo zjawisko obserwowaliśmy przy ruchach antypandemicznych, czyli tych wszystkich ludzi, którzy nie zgadzali się na obostrzenia sanitarne w czasie pandemii koronawirusa. Oni też najpierw się zrzeszali jako ludzie, którzy się po prostu nie zgadzają na obostrzenia. Dołączali tam do nich aktywiści prorosyjscy, wkładali im do głów swój przekaz, powtarzając go zwyczajnie wiele razy. I dzisiaj te antysystemowe środowiska są głównymi przekaźnikami prorosyjskiej propagandy w Polsce. I tutaj mamy osoby, które się zrzeszają pod hasłem brońmy granicy, prawdopodobnie ze względu na bardzo silny lęk, który same te osoby odczuwają i poczucie, że muszą coś zrobić natychmiast, bo tutaj za chwilę wybuchnie wojna. Albo Polskę zaleje fala migrantów nielegalnych, którzy po prostu zrobią wszystko, co najgorsze. I więc tutaj
w ten sposób się zrzeszają, takie mają intencje, natychmiast pojawia się tam grupa osób powiązanych prorosyjsko albo już z tych ruchów antysystemowych się wywodzące i szerzą swoje treści. To, co jest charakterystyczne, to to, że wiąże się tę nienawiść czy niechęć do migrantów, którzy przekraczają granicę polsko-białoruską, z niechęcią do Ukraińców. Czyli jest to generalnie niechęć do migrantów wszystkich jako takich, niezależnie od tego, w jaki sposób się do Polski przedostali. A tutaj właśnie screeny z tego wpisu, o którym mówiłem w tej grupie, bo ja zescreenowałem wcześniej te wpisy i też zamieściłem na swojej stronie i widzimy tutaj Mariusz Walak, ktoś, kto ma konto właśnie pod takim nickiem, w tej grupie Bronimy Polskiej Granicy napisał: powołanie rezerwistów oraz wszystkich chętnych do obrony kraju. Celem jest jak największe zgrupowanie i utworzenie oddziałów w celu zrobienia porządku w kraju, wyeliminowania polityków z instytucji państwowych, a następnie obronę granicy wschodniej. Zaczynamy od polityków, aby skończyć z ich samowolą i sprowadzaniu tych samych nielegalnych imigrantów ze strony zachodniej. Mam nadzieję, że jest jeszcze wielu prawdziwych Polaków, którzy mają odwagę stanąć w jednym szeregu. Kto chce wolnej, niezależnej i suwerennej Polski, niech wpisuje się pod postem. I tam się wpisał m.in. Dariusz Siergiej w komentarzu, czyli administrator tej grupy, który zachęcił do kontaktu mailowego autora tego wpisu. A ten wpis, no, to nic innego jak tylko zaproszenie zielonych ludzików, podobnych do tych, którzy zaczynali działania wojenne w Ukrainie. Tak, no to jest w ogóle nawoływanie do obalenia władzy, czy obalenia przynajmniej, czy wręcz zamordowania, tak? No, zależy jak odczytamy słowo wyeliminowanie. W każdym z tych przypadków jest to działanie, które jest zapisane w kodeksie karnym jako przestępstwo. I tego samego rodzaju wpisy widziałam na grupach zamkniętych i tam wprost odnosiły się na przykład do Donalda Tuska. Także z tej perspektywy jakoś nie dziwi mnie, cieszy wręcz, ale nie dziwi mnie tym bardziej z perspektywy, o której teraz rozmawiamy, ta deklaracja ze strony polskiej policji i ministra Tomasza Siemoniaka, szefa MSWiA i szefa koordynatora służb specjalnych, którzy wczoraj zamieścili na Platformie X informację o tym, że ściganie mowy nienawiści wobec migrantów staje się jednym z priorytetów polskiej policji i żeby wszelkie tego typu zdarzenia zgłaszać policji, bo okazuje się, że to już nie tylko jest kwestia bezpieczeństwa aktywistów, choć dla mnie to bardzo ważna kwestia, ale też bezpieczeństwa polskich władz i stabilności politycznej w państwie, więc no, ta reakcja państwowa w końcu musi być, bo jeżeli nie, to tego rodzaju treści i tego rodzaju przekazy będą rozprowadzane. Pamiętajmy, że z przekazami naprawdę jest tak, to w tej chwili neurobiolodzy i psychologowie poznawczy badają dość intensywnie, ale z przekazami naprawdę jest tak, że jeżeli przekaz jest wielokrotnie powtórzony, to po wielokrotnym powtórzeniu, jeżeli nasz mózg się z tym przekazem styka, uznajemy go za prawdę. W ten sposób na przykład w naszej pamięci osadza się dezinformacja i bardzo trudno ją zwalczyć, ale w ten sposób osadzają się tam w nas rozmaite poglądy. Więc na przykład jeżeli jakaś grupa odbiorców wiele razy usłyszy o tym, że winnymi całej sytuacji na granicy są aktywiści, to niestety nasz mózg tak działa, że nawet jeśli na początku ktoś będzie wiedział, że to jest nieprawdziwa informacja, to po jakimś czasie uznają za prawdziwą. Dlatego, że już ją zna, dlatego, że ją słyszał. To jest mechanizm działania naszego mózgu, niespecjalnie mamy na to wpływ, ale tym istotniejsze jest dementowanie tego rodzaju informacji, czy podawanie informacji odwrotnych, czyli mówienie o tym, kto jest winny tej sytuacji na granicy, że to Putin i Łukaszenka są winni tej sytuacji, że nie są temu winni migranci, ani tym bardziej nie są temu winni aktywiści. I musimy to powtarzać także wiele razy, żeby to dotarło, nawet do ludzi neutralnych, bo ludzie neutralni dzisiaj bardzo często boją się wojny i to jest uzasadniony strach jakoś, znaczy nie w tym znaczeniu, że jutro nam wojna wybuchnie, ale no mamy tą wojnę bardzo blisko, a Putin jest jednak szefem państwa, który jest nieprzewidywalny.
Więc ten strach jest jakoś uzasadniony i kiedy w ten strach wrzucany jest przekaz, kto jest winien, kogo obarczyć winą za tą sytuację, no to dla ludzi to jest ważna informacja, przyjmują ją. I kiedy słyszą, że za winą za tą sytuację trzeba obarczać Ukraińców, trzeba obarczać migrantów na granicy polsko-białoruskiej, aktywistów, też słyszą, że trzeba obarczać NATO i w ogóle Zachód, to jeżeli nie mają informacji zwrotnej, przeciwnej, w którymś momencie zaczynają w to wierzyć tylko dlatego, że słyszeli to wiele razy. To bardzo trafne i ważne spostrzeżenia Anny Mierzyńskiej, która, tak jak powiedziałam na wstępie, bacznie przygląda się już od lat temu, co się dzieje w polskiej sieci internetowej i jak te wpływy rosyjskie przekładają się też na nasze życie tutaj w Polsce. Czy myślisz, Aniu, że odrobiliśmy w jakiś sposób lekcję, że my się uczymy, że będziemy jako polskie społeczeństwo umieli przeciwstawić się tej rosyjskiej propagandzie, powstrzymać to? Wiesz, będziemy w stanie się jej przeciwstawić tylko wtedy, kiedy zostaną wprowadzone systemowe rozwiązania, które pomogą nam w tym przeciwstawieniu się. Sami jako tako, w całości, jako społeczeństwo nie jesteśmy w stanie tego zwalczyć. Natomiast oczywiście każdy z nas indywidualnie może podejmować działania, które no, w jakiś sposób zapobiegają, żebyśmy sami, my indywidualnie wierzyli w takie propagandowe czy dezinformacyjne rosyjskie przekazy. Więc przede wszystkim za każdym razem, kiedy widzimy, że ktoś usiłuje w nas swoimi wpisami wzbudzić skrajne emocje, zastanówmy się, po co to robi. To po pierwsze, bo jeżeli ma w tym jakiś interes własny, jak coś jest niejawnego też w tym, co robi, to warto się zdystansować do tego przekazu i wtedy dopiero po zdystansowaniu się zastanowić się, czy to jest coś, w co wierzymy, czy to ma jakiekolwiek potwierdzenie w innych mediach, w takich mediach mainstreamowych, mediach, które są uznane za wiarygodne. Jeżeli nie ma potwierdzenia, to nie ma po co sobie tym głowy zawracać. I to dotyczy każdego rodzaju przekazów. Od tego, że nie wiem, zabraknie paliwa, przez to, że zawali nam się świat z jakiegoś powodu za chwilę, czy że Ziemia jest płaska, aż po to, czy kto jest winien tej sytuacji geopolitycznej, która się dzieje i w której samym środku dzisiaj jesteśmy. Te dystansowanie się wobec emocjonalnych przekazów jest proste do zrobienia. Wystarczy przerwać kontakt z tym przekazem, czyli na przykład oderwać się od internetu na chwilę, od mediów społecznościowych. Czasem wystarczy 5 minut, rozmowa z kimś innym na jakiś zwykły, neutralny temat. Nie wiem, wyjrzeć za okno, poddychać, popatrzeć na drzewa, wyjść na spacer. Chodzi wyłącznie o to, żeby emocje z nas upadły i żeby wróciło racjonalne myślenie. Ja o tym mówię dość często i teraz pozwolisz, też powiem. Neurobiologia wykazała, że kiedy jesteśmy w bardzo silnych, negatywnych, zwłaszcza emocjach, nie wiem, jesteśmy przerażeni, bardzo się czegoś boimy, bardzo nas coś złości, to mózg tak działa, że odcina nam tą część racjonalną. W takich emocjach nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć. To biologiczny mechanizm. Nic z nim nie zrobimy poza tym, że możemy poczekać, aż emocje upadną i wtedy dopiero zdecydować, co robimy dalej. Choćby z najprostszą czynnością, jaką jest zareagowanie na wpis w mediach społecznościowych, zwłaszcza jeżeli chodzi o podanie go dalej. Bo jeżeli rosyjska propaganda i dezinformacja rozpowszechnia się w sieci, to dzięki nam, bo to my podajemy to dalej, albo nie podajemy. Dlatego nasza decyzja za każdym razem jest ważna. I ważna jest dlatego, żeby wiedzieć, że jak jesteśmy w bardzo silnych emocjach, to nie oceniamy tych wpisów racjonalnie, dlatego potrzebujemy się zdystansować. I to jest naprawdę taki podstawowy warunek higieny cyfrowej. Coś w nas budzi silne emocje, przerywamy kontakt z tym, czekamy, aż emocje opadną, robimy zupełnie coś innego, potem do tego możemy wrócić i potem już na poziomie racjonalnym sprawdzić, czy ktoś to potwierdza, czy nie i czy mamy czym się przejmować. Ale też tym emocjom ulegają polscy dziennikarze i też obserwuję to na własnym przykładzie, jak w pewnych momentach trwania tego kryzysu humanitarnego byłem
potrzebnym i dobrym gościem, dobrym rozmówcą dla niektórych polskich mediów w sprawie granicy. Były takie momenty, gdzie chętnie byłem zapraszany, ale w momencie, kiedy ruszyła ta nagonka na cudzoziemców, ta rasistowska nagonka na cudzoziemców, na aktywistów, też i bezpośrednio na mnie, to nawet te media, które gdzieś kiedyś tam wcześniej by się do mnie odezwały, po prostu zdystansowały się, bo no zaraz, no nie będą nagrywać rozmów z kimś, kogo część społeczeństwa posądza o zdradę, o przemyt. Stałem się taką osobą niewygodną. Ale teraz powoli widzę, że to się znowu zmienia, zwłaszcza po mojej interwencji na policji w sprawie tych wpisów i haniebnych zdjęć Pawła Wyżykowskiego. I dzisiaj do mnie odezwał się dziennikarz z Wirtualnej Polski. Przypuszczam, że chciał w tej sprawie porozmawiać, ale ja go skojarzyłem z artykułem, który opublikowała Wirtualna Polska w zeszłym tygodniu. To był artykuł poświęcony zarzutom, które ciążą na piątce aktywistów za udzielanie pomocy humanitarnej i ten artykuł był napisany w takim tonie, jakby ci aktywiści brali udział w jakiejś siatce, jakby ta pomoc była taka skryminalizowana i też artykuł był zilustrowany zdjęciem z tak zwanego białoruskiego szturmu. Pokazani migranci w takiej sytuacji i aktywiści, którzy pomagają jako taka siatka, nie wiem, właśnie, no tam nie było napisane przemytników, ale tak jak mówiłaś wcześniej, pewne komunikaty można tak przedstawić, żeby podświadomie jednak odebrać, że ostatecznie to jednak może przemytnicy, tak, ci aktywiści zasłużyli na to. I dzisiaj, gdy zadzwonił do mnie ten dziennikarz, ja na wstępie powiedziałem: słuchaj, zaczniemy dalszą rozmowę, ale najpierw powiedz mi, gdzie w tym tekście wyjaśniłeś, że w trakcie, kiedy ci ludzie organizowali tę taką humanitarną pomoc dla cudzoziemców, na pograniczu polsko-białoruskim umierali konkretni ludzie. Czytelnicy to powinni wiedzieć, w jakich realiach działali ci, którzy teraz mierzą się z zarzutami, a nie brali za swoją działalność humanitarną żadnych pieniędzy i tego nawet im nikt nie zarzuca. W tych przekazach medialnych, z tej strefy buforowej, z wprowadzenia tej strefy, ciężko dopatrzyć się informacji w tych relacjach właśnie dziennikarskich o tym, że na pograniczu umierają ludzie, że wywózki, pushbacki są śmiertelne, że dochodzi do agresywnych działań też niestety i polskich służb. Nie wszystkich funkcjonariuszy, ale takie przypadki są, że pierwszym pushbackiem zarejestrowanym z polskiej strony jest pushback nagrany przez wolontariuszkę Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. To nie dziennikarze zrobili. Tego nie pokazały służby prasowe Straży Granicznej. Zrobiła to wolontariuszka Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Dlatego jeszcze raz powtarzam to, co napisałem dzisiaj na portalu X po rozmowie z tym dziennikarzem. Nie będę udzielał wywiadów dziennikarzom, którzy pisząc, czy mówiąc, czy pokazując temat kryzysu humanitarnego na pograniczu polsko-białoruskim, nie wspomną przynajmniej w 2 zdaniach, że w wyniku działań białoruskich służb, ale niestety też ich polskich, które stosują pushbacki, umierają ludzie po obydwu stronach granicy. Ostatnio Mariusz Kurnyta, człowiek lasu, zamieścił zdjęcie kolejnego trupa, który został znaleziony po białoruskiej stronie. W reportażu Ostatni dzień przed zoną będziecie mogli zobaczyć na moim kanale rozmowę z cudzoziemcami, do których dotarliśmy w lesie, którzy zostali przekazani Polskiej Straży Granicznej, którzy mówią, że na swojej drodze po białoruskiej stronie widzieli ciała ludzi. Chłopak z Egiptu mówił o 4. Cały czas to przerzucanie przez granicę trwa, ale dziennikarze tych wszystkich różnych mediów, jeżeli o tym nie mówią swoim odbiorcom, no to uważam, że ukrywając te informacje, też biorą udział w nakręcaniu później takiej nagonki, bo ten świat dla wielu jest zero-jedynkowy. Albo wszyscy w mundurach są dobrzy, albo wszyscy aktywiści, albo na odwrót. Nie ma odcieni. A to tak nie jest. Uważam, że trzeba mówić rzetelnie o tym, co się dzieje na pograniczu, a zatajanie przed odbiorcami informacji o śmierci cudzoziemców na pograniczu polsko-białoruskim jest niedopuszczalną manipulacją mediów.
Wiesz, to wszystko prawda, o czym mówisz. Ja tylko dodam, że po pierwsze, wracając do tego, o czym mówiłam wcześniej, że dziennikarze, tak, masz rację, też ulegają dezinformacji i propagandzie, nie tylko rosyjskiej, ale każdej innej, dlatego że dziennikarze są takimi samymi ludźmi, jak my wszyscy. To znaczy jest czasem, mam wrażenie, takie oczekiwanie wśród odbiorców, że dziennikarze są inni, mają być lepsi i nie ulegać wpływom. To jest nieprawda, ponieważ dziennikarze się niczym nie różnią, to są zwykli ludzie, wykonują swoją pracę, która jest niezwykle odpowiedzialna publicznie, co nie znaczy, że są chronieni przed wpływami, także w przestrzeni informacyjnej. To ty obserwujesz to w kontekście tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i dotyka cię to bezpośrednio. Ja badając dezinformację wielokrotnie to widzę w bardzo wielu różnych tematach. To nie musi dotyczyć tak emocjonalnego tematu, jakim jest granica. To może dotyczyć kwestii klimatycznych. To może dotyczyć naprawdę bardzo wielu różnych spraw. Przypomnijmy to karmienie robakami, tak? To w ogóle... Przypomnijmy karmienie robakami, tak. I tam można przypuszczać z jednej strony, że to dziennikarze świadomie oszukują, ale z moich ustaleń często wynika, że to są w ogóle nieświadome działania, znaczy uleganie jakiemuś przekazowi, bo to jest tak, że nikt z nas nie jest odporny na dezinformację. Każdy ma jakąś przestrzeń wrażliwą, w której jeżeli pojawi się przekaz, którego ktoś podświadomie oczekuje, to on w ten przekaz uwierzy bez sprawdzania go. I wtedy bardzo łatwo naciąć się na to, że uwierzymy w coś, co jest nieprawdą. Nie ma osoby, która byłaby na to odporna w pełni. Niezależnie od tego, co wie o dezinformacji, jak ma rozbudowane krytyczne myślenie, każdy, nawet największy specjalista, psycholog, psychiatra, dziennikarz, polityk, ma taką przestrzeń, w której ta dezinformacja będzie na niego wpływać. Tym bardziej potrzebujemy edukacji w tym zakresie, praktyki w tym zakresie, żebyśmy po pierwsze o tym wiedzieli, że tak jest, po drugie znali mechanizmy dezinformacji i propagandy, zwłaszcza zewnętrznej, ale nie tylko zewnętrznej. Zobacz, co się działo przez czas rządów PiS-u i to, co było w telewizji polskiej. I ilu ludzi w to wierzyło. My sobie to często tłumaczymy, że tamci są głupi, dlatego w to wierzyli, a my jesteśmy mądrzy, więc w to nie wierzymy. Ale z wszystkich badań nad dezinformacją i nad propagandą wynika, że to jest absolutnie nieprawda. To znaczy, myśmy w to nie uwierzyli, ale w coś innego byśmy uwierzyli, dlatego że to jest przestrzeń, na którą my jesteśmy wrażliwi i łatwo nam wierzyć w dezinformację, akurat w tym zakresie, a nie w innym. Więc jeżeli wracając do samej sytuacji na granicy i dziennikarzy, też trzeba pamiętać, że przez długi czas dziennikarze byli odcięci od granicy, była strefa zamknięta i nie można było tam wjechać. To oznaczało, że dziennikarze byli skazani na to, żeby docierać do jakichś innych źródeł albo wierzyć w to, co mówiła władza o sytuacji. No i nie ukrywam, że o to mam olbrzymie pretensje do mediów, że poddały się temu. Ale wiesz też, w jakim stopniu działała strona białoruska, na przykład rozsyłając do rozmaitych redakcji swoje własne materiały, oczywiście z anonimowych kont, tak. Żeby były udostępniane oczywiście w mediach jako pokazujące to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej i były to materiały negatywne dla polskich służb zawsze. Tak, tak. Oczywiście pozytywne dla służb białoruskich, to jasne. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, no więc miało to się pojawiać w mediach, ale nawet jeżeli się nie pojawiło, to dziennikarze, którzy to dostawali, oglądali to siłą rzeczy, tak? Bo dostali na maila, patrzyli, co to za materiał. I oni byli bombardowani tego rodzaju przekazami, więc też ten przekaz, który do nich docierał, był właśnie taki negatywny dla Polski, pozytywny dla Białorusinów. Czasem uderzało to w polskie służby, czasem uderzało w aktywistów, zawsze uderzało w stronę polską. Stąd ten przekaz w mediach jest dzisiaj zachwiany. Bo media wybrały, większość redakcji wybrało po prostu milczenie i zdanie się tylko i wyłącznie na relacje polskich służb, polskiego rządu. Anna Michalska była tym głosem pogranicza w polskim domu. Ja się nie chciałem z tym pogodzić i poprzez swoje działanie też właśnie na kanale Czaban robi Raban starałem się informować oczywiście też o jakichś szlachetnych działaniach
polskich funkcjonariuszy, ale też wyciągałem na jaw niecne zachowania ludzi, czasami w polskich mundurach. I byłem wystawiony przez to na olbrzymią krytykę, na odstrzał, bo łatwo mnie było właśnie wepchnąć w ręce Putina czy Łukaszenki. Zaraz, on też krytykuje nasze służby, mówi źle o naszych służbach. I zobaczcie, i dzięki temu, że część mediów milczała, no to taki Emil Czeczko, który miał jakieś sprawy sądowe, gdzieś tam był agresywny wobec swojej matki, dostał się do wojska. Nie on jeden jest, nie on jeden był, który łamał zasady etyki czy prawa w polskich służbach, ale my o tym wszystkim, znaczy jako media, w większości milczeliśmy. Ja wiem, że na przykład, słuchajcie, czy ktoś z was pamięta, drodzy widzowie, myślę, że ci, którzy mnie znają, to kojarzą, tak, ale czy ktoś z was kojarzy taką sprawę, żeby fragment Polski przy pograniczu, na pograniczu polsko-białoruskim, bagna wokół Siemianówki, były wykrojone oddzielnym płotem, który wtedy wyglądał jak płot na granicy Polski. To był płot kolczasty, 1,5 metrowy i on kilka kilometrów ciągnął się wzdłuż torów od Białorusi w głąb Polski i zamykał bagna Siemianówki. Część Polski zamykał. Część Polski, na którą Białorusini swego czasu pchali bardzo wielu cudzoziemców. Na bardzo niebezpieczny teren. I o tej sprawie powiadomili mnie najpierw aktywiści, którzy udali się z pomocą na te bagna i nie mogli stamtąd wyjść, bo był ten płot, bo był ten druciany płot. I szli wzdłuż tego płotu i doszli do takiej bramy, która wyglądała jak normalne przejście graniczne. I tam musieli przejść przez ręce służb. Żeby to zweryfikować, musiałem wejść w strefę, ale ja byłem zameldowany w strefie, zrobiłem to zgodnie z prawem, ale żeby zobaczyć to na własne oczy. Gdy pytałem jeszcze wtedy jako dziennikarz TVN24 oficjalnie Biuro Prasowe Straży Granicznej, czy w ogóle jest jakiś taki fragment Polski odgrodzony od innej części naszego kraju, gdzie nikt nie może wejść, na początku nie dostawałem takich informacji. Musiałem czekać 2 tygodnie, żeby dostać maila z tak naprawdę żadną odpowiedzią konkretną, ale gdy później zapytałem już właściwie, czy tam, to chyba okolice Cisówki, tam się gdzieś kończył ten płot, czy wzdłuż torów, coś takiego polskie służby ustawiły, usłyszałem wtedy, zobaczyłem odpowiedź, dostałem, że tak, a polskie służby zrobiły to po to, jak mi tłumaczyła rzeczniczka Straży Granicznej, by migranci, cudzoziemcy nie wpadali pod pociąg. A tak naprawdę to było po prostu zamknięcie ludzi w pułapce i do tego miejsca nikt postronny nie miał dostępu. Ile mediów tak naprawdę podchwyciło to, powiedziało, że takie rzeczy działy się u nas. Mam duży żal do właśnie mediów i też już tak kończąc, chociaż to jest oddzielny wątek, o którym można mówić bardzo wiele, ta akcja protestacyjna, apel mediów. Politycy, nie zabijajcie polskich mediów. No, dla mnie to był historyczny taki apel, którego brakowało, gdy naprawdę ludzie umierają na pograniczu polsko-białoruskim. Wtedy media, jeżeli chodzi o sprawę życia i śmierci cudzoziemców, no nie do końca potrafią właśnie w tak wyraźny sposób zaapelować. Hej, dlaczego my nie mogliśmy relacjonować ze strefy objętej zakazem przebywania w trakcie stanu wyjątkowego? Przecież to było pogwałceniem podstawowych praw demokratycznych, podstawowych praw do dostępu do informacji. Wiesz, Piotr, ale pozwolisz, ja dopowiem. Nie chciałabym, żebyśmy popełnili taki błąd, o którym mówiliśmy na samym początku, czyli uogólnienia. Tak, oczywiście, bardzo dobrze, oczywiście, Aniu, bardzo chciałabym wyraźnie to zaznaczyć, ponieważ na Platformie X też trwa intensywna nagonka, bym powiedziała wręcz, na media ogólnie. I to jest wersja pod tytułem media są złe, wszystkie media. I znowu, kiedy dokonujemy uogólnienia,
to ogólnienie jest obarczone ogromnym błędem. Są media, ja współpracuję z redakcją Okopress i z dumą mogę powiedzieć, że a propos sytuacji na granicy, jest to jedna z tych redakcji, która bardzo się stara, oczywiście na pewno nie zawsze bez błędów, ale bardzo się stara, żeby pokazywać, jak ten konflikt rzeczywiście wygląda. Tak, Okopress trzymało rękę na pulsie. No właśnie, tam powstało masę materiałów na ten temat. Więc po pierwsze, bardzo bym prosiła, nie uogólniajmy. Po drugie, media są taką instytucją w demokracji, że one są potrzebne. To znaczy, to trochę tak jak z Sejmem. Robienie czegokolwiek, żeby podejmowanie decyzji prawnych, bo tego dotyczył ten protest, które będą utrudniały jeszcze mediom funkcjonowanie, to nie jest dobra droga. Ty też jesteś dzisiaj już medium, mniejszym w porównaniu do gigantycznych mediów mainstreamowych, ale także jesteś medium. I to też jest istotne, żeby każde medium, także niezależne jak twoje, także utrzymujące się z wpływów czytelników jak Okopress, miało możliwość funkcjonowania na tym rynku i żeby przepisy prawne nie umożliwiały mu tego, ale nie utrudniały tej sytuacji. Więc mając ale żeby też była jasność. Ja nie mam uwag co do sedna, czyli do walki o pieniądze za treści, które produkuje dana redakcja, bo tu w ogóle do tego nie piję. Ja piję do też tego, o czym mówiłaś, do czasami graniu na emocjach, do takich bardzo, bardzo mocnych komunikatów, a takim był ten apel: politycy, nie zabijajcie polskich mediów. Ja patrzę na to wszystko od 3 lat z perspektywy tego pogranicza i proszę mi wybaczyć, drodzy widzowie, wybacz mi, Aniu, że ja tak o tym mówię, ale no to wszystko mnie ukształtowało, często boleśnie doświadczając, stąd też słychać u mnie żal, ale ja wiem, że jest taki Krzysiek Boczek, który pisał, Joanna Klimowicz, Maciej Chomotowski, Agnieszka Sadowska, wielu dziennikarzy, Piotr Maślak w TOK FM, zawsze tam wiem, że wspominał o granicy, ale mówię tu już jako media, mimo wszystko daliśmy się zapędzić poprzedniej władzy w kozi róg, pogodziliśmy się z tym, że dobra, no nie wolno, ruki paszwam, nie wolno, no nie idziemy. Był list mediów otwarty w tej sprawie, był. I też właśnie Okopress i TVN i wiele innych mediów się podpisało pod tym i apelowało o to, żeby jednak wpuszczać, ale skoro nie wpuszczono, no to się generalnie, biorę to też na siebie, pogodziliśmy. No nie wchodzimy, nie przeszkadzamy, nie piszemy. Czasami się wycofujemy, skoro nie wiemy, o czym pisać, jak pisać, no bo białoruskie służby sieją swoją propagandę, polskie służby milczą w pewnych sprawach, a później się to odbija czkawką. Tak jak podczas tego, co się działo po opublikowaniu tekstu Onetu o zakutych w kajdanki żołnierzach, co zostało wypaczone przez Onet, podgrzane przez m.in. Kanał Zero i miało bezpośredni wpływ na wynik wyborów, tak uważam, wynik Konfederacji, gdzie w takiej atmosferze oburzenia m.in. Marcin Wyrwał z Onetu pisał o zatrzymaniu żołnierzy, zakuciu ich w kajdanki, gdzie tak jak mówiłaś o tych emocjach, te emocje zostały podchwycone m.in. przez ministra obrony Kosiniaka-Kamysza, który mówił, że tak nie powinno być, żeby żołnierze byli w taki sposób zatrzymywani, a później w ciągu tego dnia też i TVN24, informując o tym, cytowało najmocniejsze fragmenty z Onetu, dawało tweeta Władysława Kosiniaka-Kamysza, z tego tweeta wyrażającego oburzenie ministra obrony narodowej, i też wypowiedź była poranna nagrana szefa BBN-u, który też tak, jak to tak, ale nie wolno, nasi bohaterowie byli zakuci w kajdanki na granicy. To tak podgrzało atmosferę. Ja napisałem: poczekajmy, że to tylko wierzchołek góry lodowej, ale poczekajmy na to ustalenia prokuratury. I dopiero w ciągu dnia, już wiele godzin, kiedy już to się rozlało, to wszystko, to piekło, po całej Polsce, prokuratura krajowa zrobiła konferencję prasową, gdzie powiedziała o tym, tak, że nie było zagrożenia ze strony migrantów, że strzały padały. Można było wywnioskować, że te strzały padały w kierunku też Białorusi,
A później Przemysław Wipler, chyba w programie Polsatu, powiedział o tym, że no, po zapoznaniu się w ogóle z nagraniem z tego, że te strzały nie tylko były w kierunku migrantów, ale też zagrożeni byli koledzy tych, którzy strzelali. Więc... Wiesz, Piotr, to jest tak naprawdę opowieść gigantyczna o tym, że media są w tym systemie demokratycznym, funkcjonują jak my wszyscy i są zależne od systemu państwowego, także to jest o tym opowieść. I że mają wiele słabości i wiele przywar, ale jednocześnie są nam potrzebne, bo gdyby nie były nam potrzebne, to nie byłoby istotne to, w jaki sposób coś przekazują. Więc warto by rozmawiać o tym, jak media poprawić, naprawić, zmienić. Ale tutaj jeszcze tylko się odniosę. Pozdrawiam serdecznie Anię z radiowolna.pl, bo radiowolna.pl, właśnie przenosząc się do mediów społecznościowych, na portalu X, dawnym Twitterze, co tydzień radiowolna.pl w taki sposób organizuje audycję o godzinie 21:00, poświęcone pograniczu i tam między innymi z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego tę audycję prowadzi Marek Męczyński. Serdecznie Was pozdrawiam, ale Ania też przyznaje właśnie w komentarzu, że niestety media w tym temacie poległy. Tak, media mają swoje ogromne słabości, ogromne przywary i ogromne niedociągnięcia, ale mówię, no, to też pokazuje, w jaki sposób media są zależne od tego, co robi władza państwowa, prawda? Że nie są w stanie, są z jednej strony potężne, a z drugiej strony są sytuacje, w których nie są w stanie tego systemu obejść, czy nie chcą go obejść z bardzo wielu różnych powodów, więc rozumiem to, co mówisz, rozumiem Twój żal. Sama jestem z Podlasia, w ogóle mieszkam w Białymstoku, mówię teraz do Państwa z Białegostoku, więc to jest temat bardzo mi bliski. No i też mam pretensje do wielu mediów o zaniechania w tym zakresie, ale z drugiej strony myślę, że warto mówić o tym, że krytykując media, tak naprawdę mówimy to, bo nam zależy na dobrych mediach, bo media są potrzebne i warto by rozmawiać o tym, jak je zmienić w sposób pozytywny, dokładnie, a nie tylko krytykować w taki sposób, że to jest odbierane przez wielu dziennikarzy, to akurat wiem, przez taka nagonka, tak? A to nie o to chodzi. Ale Aniu, żeby była jasność, ja też od wielu dziennikarzy, kiedy byłem w ich środowisku takim, to ja słyszałem, chcesz mówić o tej granicy, to załóż sobie własną redakcję. No to właśnie jest to wyjście, z którego skorzystałem. Piotr Borowiecki pisze, najgorsze jest to, że rosyjska propaganda wpłynęła również na zachowanie nowego demokratycznego rządu, które w konsekwencji, być może wbrew intencjom rządzących, doprowadziło do jeszcze większego rozzuchwalenia skrajnej prawicy, co prowadzi w ostatnim czasie nie tylko do zintensyfikowania ohydnego hejtu, już nie tylko wobec ludzi w drodze, ale również wobec aktywistów humanitarnych z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego oraz Grupy Granica. No tutaj też muszę przyznać rację panu Piotrowi, że ten taki sygnał do tego, by te demony wyszły z tych nor, no niestety dał obecny rząd. Myślę, że te sygnały były wielokrotnie wcześniej, już się pojawiły w kampanii wyborczej ze wszystkich stron. Myśmy to badali w kampanii wyborczej, ja monitorowałam to, jak kampania wyborcza wyglądała i te sygnały płynęły absolutnie ze wszystkich stron. Zgadzam się, że niestety ten rząd też w którymś momencie popłynął w tę narrację antyimigrancką. Co ciekawe, zdaje się, mam wrażenie, od kilku dni próbuje to jakoś naprawić, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, czy naprawi, czy nie. Nawet na Podlasiu widać takie działania, czyli przeznaczenie, minister, który przyjeżdża do Białowieży i mówi, że przeznacza 1 milion dodatkowy na promocję Podlaskiego jako bezpiecznego miejsca do turystyki. To naprawdę tak bardzo niespójne z przekazem, który jeszcze tydzień czy 2 tygodnie wcześniej ten sam rząd głosił, zwłaszcza wicepremier Kosiniak-Kamysz, mówiąc o tarczy wschód i o kryzysie na granicy. Ale więc tak, ten rząd też niestety w tego rodzaju przekaz popłynął. Nie wiemy, czy to jest wpływ rosyjskiej propagandy, czy czego innego, ale przy okazji pozwolę sobie zauważyć, politycy też są zwykłymi ludźmi. To znaczy, jeżeli propaganda i dezinformacja rosyjska, czy każda inna wpływają na każdego człowieka, to znaczy, że na nich też wpływają. Oni nie są od tego wolni, niestety. Ewa Trojanowska, jak mówimy o żalu do mediów, to przy okazji OKO.press dziękujemy wielu dziennikarzom,
dziennikarkom, którzy nie odwracają oczu od granicy i piszą maksymalnie zobiektywizowane teksty. Janiu, jeszcze tutaj Małgorzata Błaszczyk na YouTubie. Olbrzymi szacunek dla dzisiejszej gościni za wiedzę i kompetencje. Mam nadzieję, że ustawa o mowie nienawiści i Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich trochę wyczyszczą te sprawy. Kanał Zero to prawdziwe zero, napisała Małgorzata Błaszczyk, i też Wawrzyniec Mąkinia zaznacza, że to jest bardzo ciekawa rozmowa, Aniu. Zbliżamy się do końca. Bardzo, Aniu, dziękuję za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą i też jak Ciebie dzisiaj pytałem przed programem, czy masz jakiegoś Patronite'a, profil na Patronite, żeby Twoi czytelnicy, widzowie mogli Ciebie wspierać, to jeszcze takiego nie masz, ale mam nadzieję, że niedługo będziesz miała, Aniu, bo olbrzymia wiedza, która zasługuje na to, by w jakiś sposób też była opłacona, bo dzielisz się z nami tym bezinteresownie. Także zachęcam Ciebie do zakładania profilu na Patronite. Porozmawiam z Basią Andrysiak z Patronite'a, żeby pomogła Ci w tym. A przy okazji, jeżeli ktoś chce wspierać pracę Anny Mierzyńskiej i jej koleżanki i kolegów z Okopres, w opisie do tego programu znajdziecie link, jak można wesprzeć redakcję Okopres. Też tam znajdziecie linki do mojego Patronite'a, do mojego profilu na Buy Coffee i sub.pl, gdzie w taki sposób drobnymi, dobrowolnymi wpłatami możecie wspierać moją pracę dziennikarską. Anna Mierzyńska, Okopres, analityczka mediów społecznościowych. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję. A ja pożegnam się z Wami tradycyjnie apelem do premiera Donalda Tuska, apelem, który przygotowałem wspólnie z Mirosławem Miniszewskim na początku rządów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy i PSL. Na razie ten apel pozostaje bez odpowiedzi. Gdzieś tam jakieś światełko w tunelu czasami widzę, ale niestety nadal wywózki są. A jeszcze na koniec programu też będą podziękowania dla tych, którzy wspierają redakcję Czaban robi Raban. Dziękuję, Aniu, wszystkiego dobrego. Dziękuję, wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia i do zobaczenia. Motywacją do tego, żeby głosowałem na ten rząd, było to, że posiadając wiedzę historyczną na temat procesów, które zachodzą w systemach autorytarnych i takich, które dążą do totalitarnych rozwiązań, po tym, co wydarzyło się tutaj przy tej granicy, wiedziałem, że następne w kolejności są już tylko obozy koncentracyjne. Mamy baraki dla imigrantów. W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Sztuthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Należy im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Czyli Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przewozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach sub.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologii dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023.
Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sam Marrai. Do grona moich patronów należą Małgorzata Pietrowska, Katarzyna Szymielewicz, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Dawid Weisbrot, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Basia Esz, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Krzysztof Mleczek, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Piotr Celiński, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, De Jacker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydłowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bagna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra Jarnot, Marta Leśniak, Basia Madej, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Małgorzata Pietrowska, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malacher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drost, Katarzyna Szatyłowicz,
Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Z kolei na portalach Buy Coffee i Subpi.pl wsparli mnie Łucja Kamińska, Hanna Rzadkosz-Florkowska, Robert Ankudowicz, Agnieszka, Anna Tołoczko, Danuta Bujar, Roman Nowacki, Bożena Brzostowska, Monika, Ewa, Iwona, Renata Popik, Izabela Lalisek, Magdalena Poremska, Katarzyna Woch, Maciek Tarmas, Joanna, Olga, Darek Mickiewicz, Grzegorz Podgórski i anonimowi darczyńcy. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Do zobaczenia i do usłyszenia.